Cześć, witam wszystkich miłośników fotografii analogowej, starych aparatów. Pewnie wielu z Was ma takie marzenie jak ja. Chciałbym trafić na aparat, żeby był mały, poręczny, żeby tak się do kieszeni łatwo wkładał, żeby był tani. No bo po co inwestować w sprzęt, skoro najważniejsza jest przecież fotografia, nie sprzęt, a wiedza, fotograf. Więc żeby był tani, bo przy tanim aparacie jest też tak, że nie szkoda go zabierać w tyle miejsca, bo jakoś to będzie. Więc mały, poręczny, lekki, tani, no oczywiście, żeby był dobry, czyli żeby nim się robiło przyjemnie zdjęcia, żeby zdjęcia z niego wychodziły takie bardzo dobre. Oczywiście, żeby to był średni format, a co oszczędzać się? Najlepiej, żeby robił zdjęcia formatu 6:6, bo 6:6 ja lubię kwadrat. A do tego, jeśli się robi zdjęcia 6:6, to więcej zdjęć można zrobić z innego negatywu, czyli jest bardziej ekonomiczny aparat. I takiego aparatu cały czas poszukuję. W momencie, kiedy fotografowałem Hasselbladem, bałem się, jakim robiłem zdjęcia, ojejku, jakie drogi, to wtedy miałem ze sobą też taki właśnie tani aparat, o którym film już był, czyli Certinę, którą w efekcie robi się bardzo sympatycznie zdjęcia i jakość zdjęć, jakbym powiedział, że porównywalna do to bym skłamał, ale jakość zdjęć jest całkiem przyzwoita. Tylko tyle, że ona jest taka mało poręczna. Ja bym chciał, żeby ten aparat był starszej generacji, żeby się chował. I jakiś czas temu trafiłem na taki aparat. Jest tak, że u mnie aparaty czasami muszą przeleżeć ileś czasu. Trafiają w kolejkę. Kolejka aparatów jest i on się, mówi, kupiłem, sprawdziłem, przetestowałem, że wszystko chyba w nim działa prawidłowo. Dobra, do włożenia negatywu kładziemy na półkę i zajmuje pozycję 326. Znaczy, takiej długiej listy to nie ma, ale dzięki dobrym ludziom, którzy mi pożyczają aparaty, moje aparaty muszą czasami dłużej poleżeć. I takim dłużej leżącym aparatem był właśnie ten aparat. Jest to Paxina. Wyprodukowana przez firmę Karola Bauera z Norymbergi. Sama firma powstała w roku 1906, aczkolwiek z produkcją aparatów rozpoczęła w 1948-1950 mniej więcej. Wyprodukowała wtedy w tej pierwszej partii przede wszystkim dwa aparaty. Był to Box Imperial oraz aparat składany w rozmiaru właśnie 6:6, robiący zdjęcia na filmie typu 120, który się nazywał Pax. To, co ja trzymam w ręce, to jest Paxina i jest jakby drugą wersją po tamtym Paxie, jest następcą tego Paxa, od czego się różni minimalnie. Praktycznie ja przez dłuższy czas patrzyłem, czym one się różnią, przy czym Paxy są bardzo rzadko spotykane, Paxina jest dużo popularniejsza, zresztą Paxina jest chyba jedną z najpopularniejszych tych produktów Bauera, aczkolwiek firma Bauer przede wszystkim znana jest miłośnikom starych aparatów z bardzo ślicznego aparatu Paxette, który gdzieś jest na półce i którym też jeszcze nie było o nim w filmie, natomiast będzie. Więc najbardziej znany jest Paxette i firma produkowała aparaty mniej więcej do końca lat 60., po czym przestała je produkować i sprzedawała jeszcze gdzieś do prawie 2000 roku aparaty, ale to była już chińszczyzna, czyli plastikowe modele aparatów produkowane w Chinach i sprzedawane pod ich nazwą. Można było spotkać pod wieloma nazwami i pod nazwą Bauer też można było spotkać. Nie były złe, no bo to nie można tak powiedzieć, że były złe. Sam takiego córce kiedyś kupiłem i sama robiła takim Bauerem właśnie zdjęcia. Natomiast ten aparat, co to jest? Znaczy, to jest właśnie, spełnia te wymogi moje, że jest płaski. On jest odkładany. Nie można nazwać go miechowcem, ponieważ to, co tu jest, to jest blacha. Najprawdopodobniej blacha. Dzięki temu, że tu nie ma miecha, to ten miech nie zrobi się nieszczelny. Ponieważ chyba blacha to jest. Nie pamiętam. Od środka jak się patrzy, tak, od środka jest blacha. Bo tu jest uszczelnienie, tu jest filc i sprężyna uszczelniająca. Rozbierałem to, ponieważ on się nie rozkładał nijak, więc trzeba było to rozłożyć, wyczyścić i więcej w sumie to w nim nie robiłem. Co aparat? Czym się wyróżnia? No, obiektyw.
75 mm ze światłem 7,7. Takie czasy. To nie jest zły obiektyw, ale możemy mu zmienić przysłonę albo użyć 7,7, albo 11, albo nawet 22. Dwa ustawienia czasów, znaczy 1/30 i 1/100 część sekundy oraz czas B. Prawdę mówiąc, jak zacząłem go klikać, to stwierdziłem, że ja nie widzę, nie słyszę różnicy między 1/30 a 1/100, więc robiłem wszystkie zdjęcia na 1/100 części sekundy. Wszystkie wyszły porządnie. Do tego mamy dwa ustawienia ostrości. Tym się właśnie różni od tego oryginalnego Paxu, że tamten był fix focus i nic nie można było zrobić. Tu mamy pierścień, czyli tym pierścieniem możemy przełączyć zakres między 1 do 3 metrów albo od 3 do nieskończoności. Te 3 metry, bo ja robiłem większość zdjęć na tych od 3 do nieskończoności i tak nie mam pewności. Wychodzi mi, że na 5 metrów to on też jeszcze robił nieostre zdjęcia, co jest widać po tym drzewie tutaj. Pokażmy, po tym płocie, gdzie płot z przodu jest nieostry, a jest powyżej. Wydaje mi się, że powyżej 3 metrów, więc powinien być ostry. Przy przysłonie 7,7 prawdopodobnie użytej, ponieważ tu jest dosyć ciemno, mierzyłem światłomierzem, więc dobierałem te przysłony. Zdjęcia takie o otwartym krajobrazie robiłem przy 11, chyba 22 nie użyłem, ponieważ używałem setki filmu, ale wystarczyło mi do takich zdjęć. Natomiast co jest jeszcze w tym aparacie? Fajną rzeczą jest spust. Spust jest tutaj, jest bardzo wygodny. To jest samonapinający się spust. Jeśli ja go pociągam, to najpierw naciągam sprężynę i robi zdjęcie, ale bywają twarde, ten jest mięciutki. Co jest fajnego w nim to, że jeśli go zamknę, to spust się chowa i nawet jeśli zdążyłem przewinąć film i nie zrobić zdjęcia, i pamiętam o tym później, że mam przewinięty film, żeby nie zmarnować klatki, to nie mogę go niechcący wyzwolić. Otwieram, celuję, ustawiam, robię zdjęcie. Bardzo fajnie się to wykonuje. Do tego tu mamy jeszcze dziurkę na to, że można wkręcić wężyk spustowy, czyli mógłbym go postawić na statywie, na przykład używać na czasie B i odmierać sobie jakieś długie czasy. Wygodna konstrukcja, rozbieralny tył. Pokaż tył. O bardzo głębokich, jest blacha, wyżłobienie jedno, drugie, trzecie, to w siebie wchodzi, żadnych uszczelnień. Nie, tu nie ma żadnej uszczelki, która by się zużyła po czasie. On 70 lat ten aparat ma i cały czas jest szczelny, ponieważ konstrukcyjnie jest tak zrobiony, że tam światło się nie dostanie do środka. Co jeszcze? Nie, no może w tym wypadku zdjęcia pokazać. Zdjęcie, tak jak to, co za mną widać, jest naprawdę bardzo przyzwoite. Robiąc w dobrych warunkach, nie, na 1/100 przy 75 ogniskowej milimetrach, to 75 mm, to jest tak, że da się z nim spokojnie, a spust jest lekki, zrobić nieporuszone zdjęcie, więc zdjęcia wychodzą z niego dobre. To nie, oczywiście, że to nie jest Hasselblad, ale jak na takie małe coś, to przez długi czas był to najlepszy mały aparat średnioformatowy 6x6, który posiadałem. W tej chwili, przyznam się, mam aparat, który robi przy zachowaniu tych samych parametrów, czyli jest mały, składany i poręczny, robi lepsze jakościowo zdjęcia. Ale to jest tak, że to jest ta wersja, to jest tak zwana wersja pierwsza. Już ona była produkowana od roku 1950, rzucę okiem, od 50 do 54 roku, ale już w 1951 powstała Paxina 2, która ma inny obiektyw, bo ma obiektyw też 7,5 cm, czyli 75 mm, ze światłem 3,5 z prawdziwą migawką. To nie jest taka samonapinająca, tylko normalna migawka, to trzeba ciągnąć, zrobić. Posiada już więcej czasów, bo jest to 1/25, 1/50, 1/100 i 1/200, żebym nie skłamał. Tak, 1/200. Więc mamy dużo większe możliwości. No i oczywiście przysłony też. Jeśli mam przysłonę 3,5, to mam 4, 5, 6, 8, 11 i 16 przysłony. I obiektyw tu, ja zakładam, że tu są z 2 soczewki. Nie szalałbym, że tu jest więcej.
A w tamtych obiektywach już są bardziej skomplikowane obiektywy, co daje szansę na lepszą jakość zdjęć. Także Paxina 2, która była jego następcą, już dałaby lepszą jakość zdjęć, a aparat też, inna konstrukcja, ale też był w jakiś sposób chowany. Później, niedługo później, bo w 1953 roku powstały dwa jeszcze modele, Paxina 29 i Paxina 35. Są to tylko 29 oznacza, że on jest ze światłem 2,9 obiektyw, a Paxina 35 ze światłem 3,5. Poza tym bardzo podobny, czy prawie identyczny do modelu wcześniejszego, do tej Paxiny 2. I w sumie na tym się praktycznie zakończyły Paxiny, ponieważ później zaprzestali produkcji. Firma Bauer produkowała jeszcze inne aparaty. Czasami produkowała, czasami tylko sprzedawała aparaty produkowane przez kogoś innego. Natomiast to był ich aparat taki podstawowy. Ta Paxina była jednym z ich podstawowych aparatów, jednym z pierwszych aparatów, jednym z lepiej sprzedających się aparatów. W związku z tym dużo ich można cały czas spotkać na rynku. Są tanie. No bo nie łudźmy się, za taki aparat więcej niż 100 zł to nie warto dać, a można mieć fajną frajdę z robienia dobrych zdjęć. Tu jest zastosowany, tak jak powiedziałem, achromat. Zresztą to jest opisane. Achromat 7,5 cm. Nie napisali, że to jest 7,5 cm, czyli 75 mm. Natomiast sam aparat naprawdę, jeśli szukasz średniego formatu, który będzie bardzo tani, którym się da robić zdjęcia i który będzie naprawdę przyzwoity, to taka Paxina jest bardzo fajnym rozwiązaniem do tego, żeby sobie zabrać, lepsza niż jakakolwiek Holga, jeśli chodzi o jakość zdjęć, fajniejsza w obsłudze, pewniejsza. Tu prawie nie ma się co popsuć w tym aparacie. W związku z tym nie ma tego, że mi sprężynka się spadnie przy otwieraniu, nie będzie działało. Jest solidny, metalowy aparat, którym naprawdę warto fotografować. Zrzuć okiem, czy taka Paxina nie zainteresuje Cię na tyle, żebyś chciał porobić nią trochę zdjęć, bo mnie zainteresowała i u mnie na półce zostaje, bo wrócę jeszcze do niej. Ponieważ są aparaty, do których lubię wracać i na pewno ta Paxina będzie tym aparatem, znaczy jest tym aparatem. Dziękuję Ci za uwagę. Zapraszam do oglądania innych filmów, do obejrzenia galerii zdjęć zrobiona dokładnie tym aparatem i do zobaczenia. Cześć.